Dzień dobry, niedziela 8:02. Udało mi się nawet chwilę pokodować, zanim wszyscy wstali, ale to już temat być może przepadł, bo wszyscy wstali właśnie. Dzisiaj w temacie komiksy. Przyszły w piątek, wczoraj dożynki, więc dzisiaj dobry moment, żeby zobaczyć, co jest w środku. Także zapraszam. Dobra, a więc DC Bohaterowie Złoczyńcy, tom numer 56. Rozpęta się piekło. Co wygląda... O, trochę wyżej damy. Nie mam żadnego pojęcia, co to będzie. Tu jest Joker, być może Lex Luthor, tu być może Poison Ivy, a to nie wiem. Nie wiem, wstawiam... 95. Bez jakichś większych przemyśleń. Czyli to będzie guess, a nawet nie educated guess. Dobra, zacznijmy od końca, żeby dobrze się otwarło. Okej. Zobaczmy tutaj. Z przodu. Okej. Niewiele mi to mówi. Dobra, kolejne 10 stron na oko z tyłu. Marsjański łowca ludzi, Wonder Woman to jest liga. Okej, dobra, to jest jakiś typ walczy z ligą. Albo liga walczy z jakimś zjawiskiem. To są jacyś złoczyńcy z kolei. Tutaj pewnie Oracle na łóżku Jokerem prześladuje. Zapłata dla diabła. No, czyli jakieś te paranormalne tematy. Poszukiwany Lex Luthor. Dobra, jakieś tematy piekielne. Rozpięta się piekło, wzorce strachu. No nie wiem. Średnio mi się podoba, mimo iż duży się wydaje. Dobra, i ostatnie. Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, to ja strzelałem tutaj 95 i faktycznie trafiłem jak nigdy 95. Rozpęta się piekło 1, rozpięta się piekło 2, rozpięta się piekło 3, poprzeplatane Mroczna Rebelia, Strażnik Piekieł, Diabelski Azyl i Wzorce Strachu. Wydaje się to być chaotyczne, ale jak sobie spojrzymy właśnie na DC Fandom, to się wszystko układa. Mamy tutaj 3 tomy, Book 1, Book 2, Book 3, 3 zeszyty, w sensie te, które miałem na początku. I później właśnie Dark Uprising, Hell Sentinel, Devil's Asylum i Patterns of Fear. Czyli 7 zeszytów zebrane w jedno tomisko. Patrząc na spis treści, ostatni fragment, element 293, czyli prawie 300 stron jakiejś mniej lub bardziej chaotycznej łupanki. Z tego, co dziś przejrzałem tutaj na tym DC Fandom, to jest jakaś wojna, gdzie część przyjęła kontrakt, część osób zrezygnowała z kontraktu, czyli pojawia się jakaś oferta ze światów. O, jest Blaze. Blaze, pamiętam, pierwszy raz widziałem, w sumie pierwszy i jedyny raz widziałem w Śmierci Supermana. Blaze i jej brat Satanus. Ale tu nie widzę tego typa. No, natomiast to były takie te momenty, gdy w sumie wszystko tutaj jest w DC i bohaterowie, którzy są kosmitami i starożytni jakby z Grecji, Zeus, ekipa, czy od Wonder Woman,
Teraz w tym gadu pojawia się piekło i koncepcja Blaze, Satanus i piekło niebo. Plus do tego magia, plus właśnie kosmici, którzy są z różnych jakby koncepcji, czyli Superman, czyli taki nadprzyrodzony po prostu z żółtego słońca. Są jakieś pierścienie różnych kolorów, strażników galaktyki. Są androidy, są alternatywne wersje innych światów. Jest jeszcze Batman, który biega i po prostu kopie wszystkich. To jest no duży jakby overkill czasami. No ale jak się sprzedaje, no to robią, no to trudno. W każdym razie ja tych tematów związanych z piekłem tutaj nie lubię, bo trochę mi psują całą koncepcję. Bardziej podchodziłem do DC jako do science fiction, a tu mi trochę psuje. Dobra, to nie będę tutaj więcej chyba pokazywał. Możemy przejść do następnego tomiszcza. No, wygląda no dziwnie. Nie w moim stylu. Ale dobra, następne tomiszcze, jak mówię, to idziemy. Tom 57, Wonder Woman, Odrodzenie, Kłamstwa. To jest pewnie DC Rebirth. Jakbym pamiętał kiedy było, to bym mógł zgadnąć dość precyzyjniej. Ale nie wiem, Rebirth no to był 2015. Zgaduję. 2015, no idealnie, dzisiaj drugi dzień, drugi komiks dzisiejszego Daily Vloga trafiłem. No to jest 2016, ale to jest 2015. Ale dobrze mi dzisiaj idzie, jak nigdy. No ten z kolei bardzo cieńszy, 162, czyli praktycznie o połowę cieńszy. No i zdecydowanie współcześniejszy. No ale okej, no fajna okładka. Coś nietypowego. No właśnie, i o dziwo już teraz ze mną niby nowszy, a ze mną niby te starsze zawsze rezonują, znaczy niby tak uważam, że ze mną te starsze rezonują, ale jak patrzę na te dzisiejsze, to ten nowszy ze mną bardziej rezonuje niż ten starszy, bo ten starszy właśnie zahacza jakieś takie klimaty magii, piekła, demonów, Blaze, Satanusa, które mnie trochę zniechęcają. Tu z kolei mamy mitologię, która to jest grecka czy rzymska, która jest z tych dwóch starożytnych mitologii. Ares, Zeus i ekipa. No i w ogóle to się wszystko powinno ze sobą plątać i nie działać, no ale komiksy zarządzą się swoimi prawami. No. W każdym razie to wygląda... No to wygląda ładnie. Ja już nie lubię takich dużych kadrów, ale tutaj ktoś się faktycznie postarał. I wygląda to lepiej. Nie wiem, może mi się coś odmieniło. No, przecież to jest mega ładne. To ujęta scenka, ten kadr. Czy to jak się mówi panel? O, ten panel jest przez mega ładny. Okej, to Wonder Woman składa się w zasadzie z dwóch rodzajów zeszytów. Pierwszy zeszyt Wonder Woman Odrodzenie i drugie zeszyty to Kłamstwa 1, 3, 5, 7, 9, 11. No i jak sobie sprawdziłem na fandomie, to jest właśnie ten Wonder Woman Rebirth, czyli jakiś taki restart historii Wonder Woman. I później kolejno w numerach 1, 3, 5, 7 jest ta historia Lies, Kłamstwa. I właśnie tak jakoś zrobili dziwnie, że się dwie historie przeplatają ze sobą, więc po prostu trzeba przeskakiwać 1, 3, 5, 7, 9, 11. Także nie będę to pokazywał, tylko sprawdziłem, że tak jest i faktycznie tak jest. No. Tu w ogóle mi podpowiada, że to jest piąta inkarnacja Wonder Woman de facto. Także no. Mieszają tutaj trochę, mieszają. No, ale...
No ja nigdy jakoś nie miałem Wonder Woman czytać. Ciężko było mi rozgryźć. Właśnie znowu to zahaczam o tę mitologię, o te takie tematy religijne. I one są według mnie trochę takie... no ja lubię science fiction aspekty, czyli technologię, przyszłość, podróże w czasie, a ewentualnie detektywistyczne tematy, a mitologiczne tematy czy to w wersji chrześcijańskiej, czy to w wersji starożytnej, to tak średnio mi pasują w komiksach DC. No i tak naprawdę nigdy nie mogę rozgryźć Wonder Woman, czy ona bardziej chce coś robić dla świata, czy po prostu bardziej chce chodzić po jakichś zakamarkach i klepać wszystko, co napotka. Tutaj jest właśnie takie trochę chyba bardziej, że chodzi i bije wszystkich w kółko. Ale ładny jest ten. Nie wiem. No natomiast ładny, aczkolwiek krótki. W dzisiejszej paczce chyba obydwa komiksy ze mną wybitnie nie rezonują, mimo już trafiłem z latami idealnie. 56 Rozpęta się piekło, 57 Wonder Woman Rdzenie kłamstwa. Ten prawie 300 stron, ten 160 około. No widać, że piekło 2 razy grubsze praktycznie od kłamstw. No, ten starszy, ten nowszy. Tu historia jakaś taka z piekła rodem, gdzie jest przeplot wszystkich bohaterów, z tego co widziałem, i łotrów, i jakiś lig. Tutaj tematy około Wonder Woman i chyba nawet nie ma tu nikogo poza nią z bohaterów. Jakbym miał jeden z nich tylko możliwość, to bym pewnie wziął ten. Wydaje się być ciekawszy, mimo że za połowę krótszy i nowszą kreskę ma. I ten wydaje się być taki trochę jakiś przestarzały, zupełnie nieciekawy, ale to może tylko wrażenie z tego, co przekartkowałem. No bo unboxing i przekartkowanie. Dobra, to na dzisiaj byłoby chyba tyle. Dzisiaj jakoś mi zupełnie nie weszły te komiksy, więc jakoś tak mam wrażenie, że się trochę bardziej męczyłem. W każdym razie gdzieś tam już powinien być short z zapowiedzią następnych tomów, a następny pewnie właśnie tamte 2 tomy za miesiąc. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam na kolejne. Hej!